Był test Forza Horizon 5 na i7 2600, był też test na kładach na sokecie 775. Po tych testach można powiedzieć, że przypadkowo sprawdziłem, jak ta gra radzi sobie na Pentiumie G620, czyli procesorze, który kiedyś kupiłem za złotówkę. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się niczego, myślałem, że będzie podobnie jak w przypadku kładów, zwłaszcza, że procesor ten ma tylko 2 rdzenie i niespecjalnie wysokie taktowanie. Po prostu myślałem, że gra się nie włączy. Patrząc na wydajność tego procesora chociażby w Cinebenchu, wypada on praktycznie 2 razy gorzej od Q6600, a mimo to w porównaniu do niego gra jednak się włączyła. Procesor współpracował z 16 GB pamięci RAM DDR3. Niestety pamięć była taktowana 1066 MHz, więcej po prostu ten procesor nie obsługuje. Do tego w komputerze był Radeon HD 7950, karta już wiekowa, ale przy naszym Pentiumie się i tak nudzi. Więc przejdźmy do testów. Grę testowałem w rozdzielczości 1024x768 oraz w 720p. Po testach dla porównania dodałem też 1080p. Testowałem grę przy 3 ustawieniach. Pierwszym były ustawienia graficzne najniższe z odblokowanymi klatkami. Drugie ustawienia polegało na włączeniu skalowania rozdzielczości na wydajność, a trzecie polegało na dołożeniu do tego synchronizacji oraz blokadzie klatek na 30. Nie chcę tego przedłużać, więc powiem w miarę szybko. Niezależnie od ustawień gra działa z podobną płynnością. Nawet jeśli w niektórych ustawieniach osiągamy średnio ponad 30 klatek na sekundę, to i tak niestety wszystko psują wartości 0,1% low i 1% low. Gra niestety jest niegrywalna i ma swoje problemy. Przykładowo średnio jest szansa pół na pół, że po włączeniu mapy gra się po prostu zawiesza. Trzeba wtedy wyłączyć i włączyć ponownie. Żadne czekanie, żadne inne sposoby po prostu nie pomagają. Gra się po prostu zawiesza i koniec. Przy szybszej jeździe też pojawia się problem z opóźnieniem z załadowaniem tekstur, a dodam, że gra była zainstalowana na dysku SSD, co prawda na dysku SSD SATA, ale wydaje mi się, że akurat to w tym zestawie nie powinno być problemem. Tak więc na Pentiumie G620 niestety sobie nie pogramy. Nie kończę tu jednak tego filmu. Grając na G620 miałem wrażenie, że nieco szybszy procesor mógłby tu dużo zmienić. Tak więc kupiłem najszybszego Pentiuma generacji Sandy Bridge, Pentiuma G870. Kosztowało mnie to 4 razy tyle co Pentium G620, czyli całe 4 zł. Pomiędzy tymi procesorami wielkiej różnicy nie ma. W większości przypadków nie powinniśmy tak porównywać procesorów, ale są to procesory z tej samej generacji, z tej samej linii, więc wydaje mi się, że w tym przypadku takie porównanie jest możliwe. Procesor ten ma 3,1 GHz, czyli o 500 MHz więcej niż nasz poprzedni procesor. Ma też wsparcie dla szybszych pamięci RAM i choć nie jest to jeszcze 1600 MHz, to wspiera on pamięci 1333 MHz. W samym Cinebenchu uzyskujemy wynik o około 14% lepszy, jednak sprawdźmy, jak ma się to do Forzy. Tutaj bez owijania w bawełnę jest podobnie do G620. Gra choć średnio momentami ma całkiem niezłe ilość klatek, bo jak widzicie na wykresach przy niektórych ustawieniach praktycznie to dochodzi do 60 klatek na sekundę, to niestety tak samo jak w poprzednio w testach fatalnie wręcz wypadają wartości 0,1% low i 1% low. Widać za to, że o ile w 1024x768 nie ma wielkiej różnicy między tymi procesorami, to w 720p już jest przepaść i w niektórych testach różnica wynosi ponad 20 klatek na sekundę na korzyść Pentiuma G870. Podsumowując ten film, mogę stwierdzić, że na Pentiumie, przynajmniej takim z ery Sandy Bridge, nie da się uruchomić Forzy, co wydaje mi się, że nie jest wielkim problemem, bo najtańsze i3 na ten socket kosztują już od około 15 zł, a wydaje mi się, że w przypadku takiej i3 może to być takie minimum, żeby zagrać płynnie w tą grę. Oczywiście w przyszłości nie omieszkam sprawdzić, jak ta gra działa właśnie na którejś z takich i3. Warto też zwrócić uwagę na wyniki z Cinebencha. Teoretycznie gorszy Pentium w porównaniu z kładem ostatecznie okazał się lepszym procesorem i pokazuje to też, że wynik w Cinebenchu nie musi oddawać wydajności procesora w grach i nie powinniśmy takiego wyniku traktować jako wyroczni. Wydaje mi się, że warto też zwrócić uwagę na temperaturę tych procesorów. Są one bardzo niskie, a nie używałem jakiegoś wybitnego chłodzenia, bo używałem tutaj Spartana 3. Bez obciążenia te procesory miały w okolicach 30 stopni, a przy obciążeniu praktycznie przecież maksymalnym procesor praktycznie cały czas działał na 100% w tych grach. No to jak widzicie, chyba nie było momentu, w którym on przekroczył 50 stopni, zazwyczaj to były okolice 40 stopni. Wydaje mi się, że jest całkiem niezłym wynikiem, zwłaszcza jak na Spartana. W tym filmie byłoby to na tyle. Jeśli ten film wam się podobał, możecie zostawić łapkę w górę czy subskrypcję. To było na tyle. Na razie, cześć.